Siema, mordy i mordeczki, z tej strony wasz Tomasz i jeżeli oglądaliście ostatnie 2 odcinki z naszego wypadu nad zbiornik wodny Jeziorsko, zapewne wiecie, że były problemy techniczne. Ok, chyba mamy problem. W ogóle nie ma prądu. Nieogarnięty kierowca. Z tego to już nic nie będzie. Pierwszy raz w życiu się tak wkleiłem. A pomoc drogowa interweniowała 2 razy w jedno popołudnie. Trzynasty spędził tydzień u mechanika i było to naprawdę absurdalne doświadczenie. Dzień dobry, po Chrysler'a przyszedłem. Dzień dobry, wszystko w porządku. Można zabierać. A o co chodziło z tym akumulatorem? Alternator jest w porządku, akumulator jest w porządku, ładowanie jest w porządku, a pobór w spoczynku jest w normie. No ale w takim razie to dlaczego on się rozładował? Ciężko stwierdzić, jeździć, obserwować. Poproszę kluczyk, proszę kluczyk. Dziękuję. Proszę pana, tam w ogóle nie ma prądu. Nic się nie pali, nic nie świeci, nie odpala. Okazało się, że kompletnie padł akumulator. Ten, który był w porządku, z ładowaniem, które było w porządku, z alternatorem, który był w porządku i w samochodzie, który pobór prądu w spoczynku miał w porządku. 4x4 rozumiecie? Konkluzja jest taka, że pan mechanik elektryk, bo żeby było fajniej, bo to jest mechanik i elektryk, to nie jest tylko mechanik, pożyczył mi swój akumulator, więc dosłownie jeżdżę i obserwuję. Nadal nie wiem, co się stało, czemu się zepsuło i czy stanie się ponownie. Zajrzymy 13 w bebechy. Tutaj widzicie nowy, używany akumulator 70 Ah od mechanika. On zastąpił ten, który ja miałem tutaj poprzednio. Możecie sobie też zajrzeć przy okazji pod maskę. Całkiem sucho, całkiem czysto. Nowiutkie wtryski. Na tę okazję wyposażyłem się w to urządzenie do startowania. Wiecie co to jest w ogóle? Taki gigantyczny powerbank. Powerbank, który ma taką końcówkę, którą podpinamy do klem w akumulatorze i on pozwala nam ten akumulator wystartować. Jest oczywiście naładowany. I teraz go nie włożę z powrotem. 4 years later. I dzięki temu będę mógł wystartować, jak mi znowu padnie. Oczywiście nie odpuszczę tej walki o ten akumulator i o tą usterkę, bo chcę wiedzieć, na czym stoję. Chcę wiedzieć, czy ja muszę ten akumulator wymienić. Chcę wiedzieć, czy muszę zmienić elektryka i mechanika. Problem z samochodem nie polegał tylko na problemie z akumulatorem, bo tam się pojawiły też jeszcze jakieś dziwne drgania. Takie bicie, hałasowanie. Może jakieś piasty? Może jakieś łożyska? To wszystko są takie małe wibracje. Czuć to też na kierownicy, takie telepanie. I to też oczywiście zaadresowałem u mechanika i on tego nie widział. Co więcej, jak ja wróciłem do domu po tym weekendzie i oddawałem auto 2 dni później, to jadąc do niego też tego nie było. Czyli to był jeden z takich wypadków, gdzie coś się zepsuło i prawdopodobnie się zdążyło naprawić. Pociąg jedzie. Jeżeli nie widzieliście odcinka, w którym opowiadam o tym samochodzie i dlaczego 13 jest 13, mianowicie między innymi dlatego, że ma 13 na rejestracji, ale też jest 13 autem, które posiadam. I jest też autem, które pasuje bardzo do tej nomen omen symbolicznej cyferki. Mam trochę już doświadczeń ze starymi samochodami. Miałem kiedyś Jeepa Cherokee z 90 roku, kompletnie się nie psuł, totalnie, absolutnie solidne auto. Następnie z aut, których też używałem jako kampera, to był Peugeot 807, w którym wymieniłem silnik. Przejechałem 1000 km, 3 miesiące potem oddałem go w cenie sprzęgła z dwumasą, które też wymieniłem przed wymianą silnika. Także mam już trochę doświadczeń z tymi samochodami, mechanikami i sytuacjami, w których idziemy, dajemy kasę i niewiele się dzieje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby hejtować mechanika, bo człowiek jak każdy inny, nie wszystkie auta są łatwe do zdiagnozowania czy do naprawienia, ale powtórzę to, co już kiedyś Wam powiedziałem, jeżeli chcecie stare auto, to przygotujcie się na takie akcje, przygotujcie się na niejasności i przygotujcie się też na ludzi, którym do końca się nie będzie chciało. A teraz narysuj mnie jak jedną ze swoich francuskich dziewczyn. Jeśli chodzi o tę podłogę, wspominałem właśnie o tych wszystkich tu elementach, które powodują dziury w kolanach. I tym trzeba się zająć.
nabyłem takie właśnie maty i to pomoże nam troszeczkę wyrównać i wygładzić tą podłogę. Zobaczymy tylko, czy ich wystarczy. Wziąłem porządny nóż, jakbym musiał je ciąć. Tutaj mam też takie gumowe dywaniki. One już trochę pomagają, ale to nie jest to. Zobaczmy. Ej, ale to jest ekstra, jak to się fajnie łączy. Zaraz wam pokażę. Są też jeszcze takie ścinki chyba, żeby sobie dopasować troszeczkę. Idziemy dalej. No, przydałby się odkurzacz, co? No powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. Już czuję pod kolanami, że jest różnica, a na to jeszcze pójdzie dywan. Naprawdę jest różnica. Jest też brudno. Zwycięstwo. Nie wychodźcie z domu bez linii. Patrzcie, jaki piękny, rasowy. Tutaj pewnie jeszcze cały czas jest gdzieś to błoto z tegoż jeziorska właśnie. Proszę bardzo. Trochę rudej. Także 13 bardzo lubi uwagę, jest totalnym atencjuszem. Lubi też pieniążki, bo włożyłem już w niego równowartość ceny zakupu i wychodzi na to, że jeszcze sobie powkładam. Ale jest to auto perspektywiczne, jest to fajny, duży, wygodny samochód, który jeszcze nie jeździ optymalnie. LPG. Ale który kiedyś będzie jeździł optymalnie. Mam tylko nadzieję, że mnie nie trafi szlak i go nie sprzedam i nie stracę kupy hajsu znowu, żeby pójść w nowe auto, które będę musiał znowu odżulać. Wiecie, o co chodzi? Ale taki Chevrolet Suburban. Take me home to the place I belong, West Virginia. 4x4, wiecie. Oczywiście w planach są kolejne wyprawy, jakieś dalsze z psem, nocki, kempingi, ogniska. Tylko teraz muszę sprawdzić ze swoim assistance, czy ja jeszcze mam jakieś opcje, czy powinienem zbierać hajs na lawety, tudzież inne tego typu historie, bo jak widzicie, to się przydaje, tak? Zaoszczędziłem dobre parę stów, korzystając z assistance i pierwszej pomocy, czyli odpalenia, bo to miałem w pakiecie, to możecie sobie zobaczyć w tym filmie, który zaraz się wam tutaj wyświetli. Natomiast holowanie i wyciąganie mnie z lasu, dwutonowego vana z lasu, z błota, za to już zapłaciłem i to nie były duże pieniądze, ale to nawet nie chodzi o kasę, tylko chodzi o to, jak ja dużo szczęścia miałem. Ci sami goście z firmy Pajo Pomoc Drogowa, jeszcze raz was pozdrawiam, chłopaki, byli niedaleko, byli w pobliżu i mieli auto terenowe, to był Wrangler, prawdziwy samochód terenowy, Jeep, i mnie wyciągnęli, gdybym był na jakimś totalnym zadupiu, jeszcze dalej od domu, albo kompletnie nieświadomy tego, kto i jak może mi pomóc, to miałbym znacznie większy problem. Myślę też o tym pod kątem, wiecie, takiej logistyki wsparcia, logistyki pomocy. To nie są rzeczy, o których myślałem zawsze i to jest dla mnie taka dobra zmiana. Często idziemy na przypał, nic złego się nie działo, albo nic bardzo złego. Tutaj pojechałem, wydawało mi się, że przygotowany, a dwie rzeczy w jedno popołudnie. Ej, no nie mogę z tego słońca, to jest jakiś błąd Matrixa, bez jaj. Słuchajcie, jest po prostu ładnie. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że nie pada. Nie pada. U pieseła wszystko dobrze. No, biegaj. Tam jest piesek, chodź. Dobry pies. Chodź, chodź, chodź. Dobry pies. Dobry Winston. No, dobry pies. Aczkolwiek będziemy musieli się udać do weterynarza, bo Winston ma tu gdzieś na klacie, znaczy on tutaj nie ma klaty, gdzie ja mam, no wiadomo, takiego pypcia. I my będziemy musieli się z tym udać do weterynarza, żeby sprawdzili, być może zrobili biopsję i zobaczyli, czy to nie jest coś, co możemy mu usunąć, albo powinniśmy usunąć, bo to troszeczkę rośnie. Kiedyś była czarna kropeczka, potem to zaczęło być wyczuwalne pod skórą, teraz jest jeszcze większe. Także znowu czeka mnie wycieczka do weterynarza, co generalnie nie jest żadną nowością, bo bywam tam bardzo często, bo jest to też atopik, to takie wprowadzenie dla wszystkich was, którzy nie widzieli poprzednich odcinków i nie znacie psa, o którym mówię, a którego tutaj nigdzie nie ma. Amstaff 3,5-letni delikates, psio agresywny, ubóstwie ludzi, taki trochę pies z papieru, jeśli chodzi o jego zdrowie, dlatego trzeba o niego bardzo dbać. Chciałem wam też pokazać chiński statyw za 2 dyszki. Jeżeli chcielibyście kiedyś zacząć swoją przygodę
z nagrywaniem filmów amatorsko, tak jak ja, bo ja to robię od 1 stycznia, montuję, nagrywam, w ogóle uczę się tego, jestem totalnym świeżakiem, to nie wchodźcie od razu w grube sprzęty za grube pieniądze. Jeżeli chodzi o sprzęt typu statyw, naprawdę, kupcie sobie coś za 2, 4, 3 dychy, zobaczcie, czy Wam to pasuje i dopiero wtedy wchodźcie w grubsze inwestycje. Ja już poczyniłem grubszą inwestycję, mianowicie statyw, który już bardziej wygląda jak statyw, ma o wiele więcej opcji i jest no już takim, powiedzmy, bardziej prawilnym narzędziem. Można zamontować GoPro poprzez końcówę, można zamontować aparat poprzez taką śrubę. To kosztowało kolejne parę dych. Także tutaj taka dygresja dla innych amatorów, nagrywaczy. Albo jak chcecie się ładować w gruby sprzęt, to władujcie się w GoPro, który jest bardzo uniwersalne, ma też wady, nie? Ale jest bardzo uniwersalne, a te wszystkie inne peryferia kupcie sobie po taniości. Jazda do dołu. Zamykanie drzwi. Otwieranie drzwi. Jazda do dołu. Zamykanie drzwi. Otwieranie drzwi. Żeby mieć pecha, nie trzeba jechać vanem do lasu, więc miejcie go tak normalnie, po prostu, a to drugie zostawcie mnie. Niedługo kolejna porcja vanlife'owo-outdoorowych przygód, nie zawsze na poważnie. Nara.